Cześć! W tym filmie pokażę, jak uzyskać taki efekt wizualizacji ukształtowania terenu używając przesunięcia warstwy. W poprzednim filmiku pokazałem już, jak zaimportować do QGIS-a numeryczny model terenu oraz jak go podstawowo obrobić i przygotować. W tym filmiku skupię się, jak przesunąć warstwę i uzyskać fajną wizualizację. Na początku mam tutaj już warstwę, w której mam zrobioną stylizację w barwach hypsometrii, ale oczywiście ta wizualizacja może być ustawiona kolorystycznie w jakikolwiek inny sposób. To, co będziemy chcieli zrobić, to teraz przejdziemy do algorytmów processingu i w oknie szukaj wpiszemy komendę przesuń i tutaj ja sobie wybiorę moją warstwę i przesunięcie na osi Y, kliknę sobie tutaj na tą ikonkę i wezmę jako pole Elevation Minimum i uruchom. I już widzimy, że nam coś się tutaj przesunęło. Wyłączymy sobie to na razie, wyłączymy sobie inne rzeczy i już uzyskaliśmy taki efekt takiego fake 3D trochę. Teraz, żeby to wystylizować, to możemy sobie skopiować styl z poprzedniej warstwy i wkleić go w naszej nowej warstwie. I już to trochę fajnie wygląda, ale chcielibyśmy jeszcze uzyskać taki efekt, że te poligony, które są wyżej, rzucają cień trochę niżej i że ta ścianka jest taka, powiedzmy, czarna. Żeby nie było, że tam tak jakby prześwituje to i pod spodem nic za bardzo nie ma. Przechodzimy do panelu stylizacja warstwy i w polu symbol klikamy sobie zwykłe wypełnienie. Na początku zmienimy sobie styl obrysu z linia ciągła na bez linii. Następnym krokiem będzie dodanie zwykłej linii, która będzie wyżej od zwykłego wypełnienia. I tutaj w kolor rozwiniemy sobie i damy asystent. I tutaj wpiszemy sobie w źródle wyrażenie, które będzie wyglądało w następujący sposób. Może najpierw zróbmy sobie tak, że do tego będziemy potrzebowali nowej palety kolorów, więc taką paletę możemy sobie dodać w ustawieniach zarządzanie stylem. I tutaj klikamy sobie plusik i dodajemy nowy gradient. I tutaj na samym początku damy sobie kolor biały, a na samym końcu damy też biały, tylko z kryciem na 50%. OK. I utworzyliśmy nowy gradient kolorystyczny i nazwiemy go sobie white. Dodamy od razu do ulubionych. Ja już tutaj wcześniej utworzyłem sobie taką paletę kolorów, czyli ja dam sobie na nie. Mogę sobie ją tutaj wyszukać. Ona wygląda w taki sposób. Czyli tutaj znowu bierzemy wyrażenie i wpiszemy sobie ramp color. I najpierw musimy podać nazwę palety barw, którą będziemy wykorzystywać, więc tutaj wpisujemy właśnie to white. A następnie chcemy, żeby nasza paleta kolorów działała w taki sposób, że na samym dole, czyli tam, gdzie są te wartości na niebiesko, będzie pierwszy kolor, czyli biały, nieprzezroczysty, a na samej górze, tam gdzie są czerwone wierzchołki gór, to będzie kolor biały, ale taki półprzezroczysty. Więc tutaj wpiszemy sobie scale linear i dodamy sobie takie argumenty, żeby skalowało nam według naszego wyniesienia, czyli to będzie to lf min, a następnie od zera, czyli tam, gdzie startuje nasza paleta. Jeszcze za chwilę to sobie zmienimy, bo my nie startujemy od zera, tylko tam od 600 iluś, więc za chwilę będziemy mogli to zmieniać. I damy sobie 2000, czyli tam, gdzie ma się kończyć to. A następnie to podaliśmy zakres przestrzenny, czyli od 0 do 2000 metrów, a teraz podajemy zakres palety barw, czyli od 0 do 1. I na samym końcu jeszcze jeden nawias trzeba dodać. I dajemy OK. I powinno nam się tutaj już coś pokazać, takie białe linie, ale wejdziemy sobie jeszcze w tabelę atrybutów i widzimy, że pierwsza wartość to jest 750, a ostatnia to jest 2200,
więc tutaj możemy to sobie zmienić. Rozwiniemy sobie jeszcze raz to okienko i tutaj damy sobie 750, a tutaj 2200. OK. No i dodało to nam taką leciutką białą linię. Oczywiście możemy zmienić jakby szerokość tego obrysu tej linii. No i tutaj widać, że ona na samym szczycie jest taka półprzezroczysta, a jak zjedziemy sobie gdzieś tam na dół, no to ona jest już taka bardziej wypełniona. Dobra, to na razie damy sobie na 1, albo nawet na mniej, 0,2. No, żeby ona była taka w miarę cienka. Następnie dodamy kolejne wypełnienie, przesuniemy je na sam dół i tutaj jako styl wypełnienia dajemy brak pędzla i chcemy mieć sam obrys. Dodała nam się tutaj taka czarna kreska i właśnie tą czarną kreską będziemy trochę manipulować sobie, żeby dodać jakiś taki cień. Więc tutaj szerokość obrysu ustawimy sobie to na 100 i zmienimy sobie z milimetrów na metry w skali. Ja sobie to tak wymyśliłem, że ta wartość to powinna być odległość między warstwicami razy 2 i to wtedy działa OK. I teraz jeszcze musimy, żeby to zadziałało, przesunąć ją w osi Y też o 100. Tu powinniśmy wpisać 50 i też zmienić na metry w skali i to nam daje taki cień troszeczkę. No i tu widzimy, że trzeba by trochę to pozmieniać, pomanipulować tym. Na przykład tu dać 25, żeby te linie nie były aż takie mega grube. I jeszcze jedną rzeczą, którą możemy sobie tutaj dodać, to na przykład rysuję efekty i dodamy sobie jakiś tam cień. Tylko czy on będzie widoczny, czy nie. 180. Nie, to żeby cień był widoczny, to musielibyśmy tą linię wyłączyć. O, i teraz pokazuje nam cień taki rzucany. To jakby na razie nie będziemy tego wykorzystywać, to można wykorzystać przy użyciu innej metody. My na razie sobie wrócimy do tego, przy czym byliśmy na początku. No i tak to się prezentuje. Tutaj można dodać jeszcze troszeczkę więcej tej linii białej, żeby była taka bardziej wyrazista. W tym filmie pokazałem, jak zrobić wizualizację terenu 2,5D, wykorzystując przesunięcie geometrii. Dziękuję za uwagę, cześć!